Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam wzór na kolejny szal. Tym razem będzie to prosty wzór, czyli dla osób, które są na przykład początkujące, bądź też nie lubią zbytnio liczyć wszystkich rzędów. Uwierzcie mi, ten wzór jest bardzo prosty, jednorzędowy, powtarzane w kółko tam i z powrotem, zarówno na prawej, jak i na lewej stronie. Tworzę taką piękną siateczkę, może trochę przypominać wzór na drutach, więc jeśli lubicie tego typu wzory, nieregularne, wręcz nawet takie oczka raz mniejsze, raz większe, ale ładnie wyglądające, to oczywiście serdecznie Was zapraszam. Ja już ten wzór kiedyś pokazywałam, natomiast pokazywałam go na swetrze dosyć grubym. Tutaj pokażę Wam dokładnie ten sam wzór i już właśnie możecie zobaczyć, jak wygląda ten wzór na takiej cienkiej włóczce, robiony cienką włóczką typu moherową. Oczywiście możecie sobie dobrać dowolną włóczkę, w zależności od tego, co Wam pasuje. Ja wiem, że włóczka, z której ja będę korzystała, może lekko podgryzać. Ja korzystam z włóczki Drops Kid Silk, ale w trakcie noszenia jestem w stanie się przyzwyczaić i już nawet zapominam o tym, że gdzieś tam mnie gilkocze, więc myślę, że jest to kwestia w głowie przyzwyczajenia, że faktycznie ona może gdzieś tam podgryzać. Natomiast oczywiście ja też polecam włóczkę Gabo od Moch Shilko. Jest to włóczka, która też jest moherowa, ale tutaj mamy też jedwab i inną wełnę, merino. Mamy moher, mamy jedwab i merino, dlatego ta włóczka tak naprawdę w ogóle nie gryzie. Jest może droższa, ale jeśli chcecie mieć taki piękny, długi szal, to wystarczą 4 motki, no i macie szal, który po prostu nie gryzie. Jest jeszcze jedna włóczka od Gabo, która też nie gryzie. Nie mam tutaj etykietki, ale pokazywałam ją w poprzednim filmiku, jak tworzyłam ten taki szal niebieski. Możecie tam zobaczyć. Oczywiście takich włóczek typu z włoskiem jest bardzo dużo, więc możecie sobie sami dobrać taka, jaka Wam odpowiada. Ja Wam szybciutko pokażę, jak wygląda wzór, no i dziergamy sobie wielki szal. Mój szal jest zrobiony, tak jak wcześniej Wam powiedziałam, z 4 takich motków. One są po 25 gramów, więc niecałe 100 gramów ma taki szal. Jest szeroki i długi. Stwierdziłam, że będzie bardzo taki długi, aż wręcz do zawijania kilkukrotnego. Też robię go dużym szydełkiem, więc wydaje mi się, że nie pochłania aż tyle czasu, a wygląda bardzo fajnie, efektownie. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście liczę na Wasze komentarze. Bardzo proszę, zostawiajcie znak po sobie, że ktoś był, odwiedził mój film. Łapka w górę, no i komentarz to jest bardzo potrzebne do tego, aby film się niósł dalej, no i do tego, aby mój kanał się rozwijał. Nie ukrywam, że jestem na etapie takim decyzji, czy działać dalej, czy nie, ponieważ no trochę tak stoję w miejscu, nic się nie dzieje, a jak człowiek stoi w miejscu, to nie bardzo mu się chce iść do przodu. Więc mam nadzieję, że mi pomożecie, rozniesiemy ten kanał wysoko i będziemy dalej wspólnie działać. Oczywiście nie trzeba oglądać filmu do końca, wystarczy czasami tylko naprawdę wstęp i kilka reklam i to już pomaga, żeby kanał rozwinąć. Więc mam nadzieję, że mogę na Was liczyć. No dobra, no to pokazuję wzór. Jak wspominałam wcześniej, wzór będzie bardzo prosty, natomiast na początek biorę sobie szydełko 3,5 mm. Docelowo pracuję na 4, a nawet możecie pracować na większym, nawet na 5. To wszystko zależy od tego, jakie chcecie mieć te dziurki, jakie duże, jakie wielkie odstępy. Jeśli nie lubicie zbytnio dużych odstępów, to po prostu dobierzcie mniejsze szydełko. Im większe szydełko, tym większe takie właśnie dziurki. Natomiast na początek polecam zrobić pierwszy łańcuszek mniejszym szydełkiem, ponieważ pierwszy łańcuszek, jeśli zrobicie tym samym szydełkiem, będzie szerszy niż cały wzór szalika, czyli będziemy mieć taką wizję szerszego początku w stosunku do całego szalika, dlatego ja polecam na początek zrobić mniejszym szydełkiem. Robię pętelkę podstawową i nabieramy nieparzystą liczbę oczek, nieparzystą, pamiętajcie, czyli na przykład mogę nabrać 15, to nabiorę 15, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja na mój szal nabrałam 101 oczek.
i uzyskałam taką szerokość mniej więcej 45 cm. Jeśli chcecie węższy bądź też większy, pamiętajcie, że tą liczbę możecie sobie sami dostosować. Oczywiście możecie zrobić najpierw taką próbkę jak moja i odpowiednio sobie przemnożyć liczbę oczek, jeśli ma być dokładnie jakaś tam liczba szerokości, która Was interesuje. Mam nabrane 15 oczek łańcuszka. Oczywiście zawsze robię jedno oczko do góry i jest to oczko brzegowe, więc nigdy go nie podaję jako oczko łańcuszka. Odwracamy sobie robótkę w taki sposób, żeby widzieć z tyłu taką pojedynczą środkową tylną pętelkę. I wydaje mi się, że warto się pomęczyć, żeby ten brzeg ładnie wyglądał i wybrać tą środkową pętelkę. No ale jeśli Wam to sprawia trudność, zawsze możecie zaczepiać o tą, którą widzicie. Na początek zrobimy sobie półsłupki nawijane, czyli wbijam się w drugie oczko od łańcuszka, ponieważ pierwsze to było oczko brzegowe. Pobieram tą środkową pętelkę z łańcuszka, przeciągam, nawijam na szydełko i przeciągam przez wszystkie 3. Jest to początkowy wzór oczka, półsłupki nawijane. I znowu narzut, pobieram kolejną pętelkę. Tutaj z tej strony powinny Wam zostać 2 pętelki, czyli wybieram taką środkową od łańcuszka i półsłupek. Narzut i znowu wyszukuję sobie tutaj tej pęteleczki. Może ciężko ją znaleźć, ale ona tutaj jest. Przeciągam tutaj włóczkę pod tą pętelkę, znowu pobieram i przez 3. I tak przerabiamy sobie do końca, powolutku, delikatnie, nigdzie nam się tutaj nie spieszy. Ważne, żeby sobie tutaj ładnie, równiutko przerobić każdą pętelkę. Jeżeli dobrze sobie rozwiniecie łańcuszek, to one się tutaj same narzucają w kolejności. Gorzej jak on jest gdzieś poskręcany i raz weźmiecie złą pętelkę, to później nam się wszystko właśnie tutaj skręca. Ok, ja tutaj mam już prawie ostatnie pętelki. No i tutaj jest ta ostatnia i znowu robię oczko ścisłe, półsłupki nawijam. Nie wiem, co mi z tymi oczkami ścisłymi. Dobrze, słuchajcie, przerobiłam pierwszy rząd, odkładam to szydełko, biorę już większe, można nawet wziąć jeszcze większe. I teraz zaczynamy wzór docelowy, który będzie cały czas taki sam, niezależnie od tego, czy jesteście na prawej, czy na lewej stronie. Robimy oczko do góry, wbijam się tutaj w pierwszą pętelkę, ale nie szukam oczka, tylko wbijam się pod 3 pętelki, jest mi wygodniej, więc od razu wbijam się i robię półsłupek. Teraz będziemy pracować już tylko na półsłupkach. Półsłupki nawijane były na początku, żeby nam lepiej było później robić tą krawędź i żeby ona lepiej wyglądała. Ja przerobiłam sobie po prostu półsłupkami nawijanymi. W dalszej kolejności robimy półsłupek, oczko łańcuszka. Pomijamy jedną dziurkę i jedną przestrzeń tutaj, wbijamy się w kolejną. I znowu półsłupek. Oczko łańcuszka, pomijam tą jedną dziurkę, tą przestrzeń i wbijam się w kolejną. I tutaj też właśnie dlatego trzeba wziąć większe szydełko, bo jak zauważycie, to, że my pomijamy jedno oczko i robimy tutaj łańcuszek, może powodować ściaśnienie się robótki, bo jest inny wzór. Dlatego ja polecam zrobić łańcuszek na początku większym szydełkiem. Przepraszam, mniejszym oczywiście. I tutaj oczko łańcuszka i znowu pomijam tą przestrzeń i wbijam się w następną. Cały czas robię półsłupki, z tym, że pamiętajcie, że ja robię półsłupki takie, że wbijam się pod i pobieram włóczkę pod, czyli nie nad, tylko tutaj pod. Może to zmienić wygląd całego szalika, więc weźcie pod uwagę to, jak jesteście przyzwyczajeni i tutaj to jest akurat bardzo ważne, więc sprawdzajcie, jak robicie. Ok, ja tutaj dosłownie mam przerobione, nie wiem, czy się gdzieś tutaj nie pomyliłam, ale już nie będę pruła, ale myślę, że dobrze tutaj jest. I teraz kolejne oczko łańcuszka. No i tutaj mamy 2 oczka na końcu i oczywiście to pomijamy i bijam się w ostatnie i robię
półsłupek. No i po to nam była potrzebna nieparzysta liczba oczek, żeby właśnie zakończyć i mieć początek półsłupkiem. Jeśli się tutaj gdzieś pomyliłam, to oczywiście tutaj to nie ma znaczenia, bo jest próbka. Natomiast pamiętajcie, że to musi być liczba nieparzysta i dzięki temu wyjdzie Wam ten wzór. I zobaczcie, teraz praktycznie będziemy powtarzać cały czas to samo, czyli oczko do góry, odwracam. Z tym, że to nie jest taki typowy wzór mech, gdzie w drugim rzędzie robimy inaczej. I właśnie to jest plusem tego wzoru, że zawsze robimy tak samo, czyli jest prostszy niż mech. Tylko wbijamy się w środek, jak gdyby właśnie tutaj pod nitkę, która jest tutaj, tego półsłupka. Zobaczcie, tu jest półsłupek, ja się wbijam tu i tak normalnie jak pod oczko robię półsłupek. Znowu oczko łańcuszka. I teraz trzeba sobie dobrze popatrzeć, gdzie się wbijamy, bo oczywiście pomijamy znowu tą przestrzeń i wbijamy się tutaj, gdzie jest to nasze takie V. Czyli musi być V, a nie A. Tu jest a tu jest V. I znowu w to V wbijam się, półsłupek, oczko łańcuszka. I znowu szukam, gdzie jest V, tu by było A i tu jest V. Czyli tak naprawdę zawsze robię półsłupek, oczko łańcuszka. No i muszę pominąć tą przestrzeń tutaj, a wbić się tutaj, gdzie jest V. I mamy. I oczko łańcuszka. I znowu patrzymy sobie tutaj, jak to idzie. Tutaj jest a tutaj jest V, więc wbijam się w to V. I oczko. Tak naprawdę później Wam to już nie będzie robiło żadnych problemów. Zauważycie, że jest to bardzo proste. Nie ma co wyszukiwać. Zawsze wbijamy się po prostu w kolejne tutaj to V. No i oczywiście na końcu oczko łańcuszka. I tutaj też musimy się wbić w ostatnie półsłupek. Tutaj. I przerabiamy. I znowu oczko do góry. Odwracam i cały czas zabawa taka sama, czyli pierwsze moje V jest tutaj, wbijam się w środek, przerabiam półsłupek, oczko łańcuszka, tu jest moje V, znowu, popatrzcie, tutaj, oczko łańcuszka, tutaj, oczko łańcuszka, tutaj. Oczko łańcuszka. Może na takiej mechatej włóczce jest to ciężko rozpoznać, ale dzięki temu mamy właśnie taki lekki wzór, jak na drutach. Z taką fajną właśnie jerseyową, można powiedzieć, takim wzorkiem, bardzo podobnym do drutów, więc jeśli Wam się marzy taki szal, ale nie lubicie robić na drutach, no to polecam sobie zrobić właśnie tym wzorem. On nam daje takie wrażenie. Co prawda to nie jest 1 do 1, ale zawsze coś. No i znowu, popatrzcie, cały czas robię tak samo, potem już im więcej takich rzędów zrobicie, no to one się tak już układają, że się po prostu bardzo łatwo wbija tutaj, w tą część, tutaj. Oczko. Tylko tak jak mówię, nie wbijamy się w A, tylko tutaj w to V, w środek. Oczko łańcuszka. I tutaj. I tak przerabiamy na taką długość, jaką Wam odpowiada, czyli cały czas robimy tak samo, nic tutaj się nie zmienia. Jednorzędowy wzór, bardzo lekki, puszysty i przyjemny. Ja jeszcze tutaj ostatni raz zrobię z Wami tą część. Tutaj. No i powiem Wam, jak zakończyć, bo oczywiście musimy sobie tutaj podobnie zakończyć jak na początku. No i tutaj mi się coś stało. Jeśli chodzi o jakieś obrębienia szalika, to ja tego nie robię. Bazuję tylko na tym, co mi powstało z krawędzi. Nie jest to konieczne, ale oczywiście zawsze możecie sobie jakoś dookoła obrębić, jeśli macie taką ochotę. To jest oczywiście zależne już od Was. No i co? No jeżeli zrobicie sobie już ten szaliczek na odpowiednią długość i szerokość, bo tutaj to mi wyszła tylko taka próbeczka, warto sobie tą próbkę wybrać i zobaczyć, jak ona się rozszerzyła. Na pewno troszeczkę się rozszerzy, bo mamy wzór taki ażurowy z dziurkami, więc to się musi ułożyć. Aczkolwiek, no nie aż tak bardzo, po prostu to wszystko w miarę tak się fajnie układa w taką niejednolitą, można powiedzieć, siatkę, ale też to bardzo fajnie wygląda. Ok, i na końcu
robię dokładnie to samo, co na początku, czyli zmieniam szydełko na to mniejsze, na 3,5 mm. No i przerabiam sobie półsłupkami nawijanymi w każde oczko, czyli robię narzut i tutaj w tym początkowym oczku, co robiłam półsłupek, to teraz robię półsłupek nawijany. Tutaj w tym moim A również muszę zrobić, żeby zgadzała mi się liczba oczek, czyli nie pomijam żadnego pętelki, tylko wbijam się pod i robię półsłupek. Czyli w każdym oczku robię półsłupek. I tutaj też zarówno w V i zarówno tam, gdzie widziałam takie A. W każdym oczku. Tak po prostu, żeby zachować wygląd dwóch krawędzi tak samo. Wtedy to będzie lepiej wyglądało. No i słuchajcie, jestem już tutaj na końcu. Szaliczek już mój zrobiony, więc próbkę też już kończę. Na końcu oczywiście robię oczko ścisłe. Zamykamy wszystko. Chowamy wystające włóczki. Ja sobie tutaj urwę. Zamykam. I tyle. To jest mój początek, to jest mój koniec. Wygląda w miarę podobnie. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba taki prosty wzór na szalik. Na chustę, jeśli macie jakieś resztki moherów, można porozkładać tak, żeby był kolorowy szalik. Można robić podwójną nitką, ja robię pojedynczą, ale wszystko zależy od tego, co Wam się podoba i co chcecie uzyskać. Także ja Wam serdecznie dziękuję, no i liczę na Wasze komentarze, udostępnienia i lajki. Do zobaczenia, pa pa!